Dzięki wielkie. Dzięki w ogóle za zaproszenie i możliwość tej prezentacji. Słuchajcie, ja dzisiaj chciałem podzielić się z Wami 4 takimi doświadczeniami z mojej kariery, które wydaje mi się, że gdzieś pomogły mi w ogóle zrozumieć to, co ja chcę osiągnąć w tej branży, gdzieś mnie pokierować. I wydaje mi się, że mogą być też interesujące, szczególnie dla osób, które gdzieś są na początku tej kariery w IT, zastanawiają się właśnie, w co zainwestować swój czas. W ogóle motywacją dla tej prezentacji była też moja codzienna praca. Na co dzień prowadzę software house Appliscale, gdzie zatrudniamy inżynierów i gdzie temat rozwoju osobistego i kariery przerabiamy bardzo często. Często rozmawiamy z naszymi programistami. Także tutaj te historie, które chcę powiedzieć, to też są, wydaje mi się, takie częste dylematy, o których rozmawiam na co dzień. Zaczynamy od takiego dylematu czy historii związanej w ogóle z początkami kariery IT. I myślę, że każda osoba, która kiedyś zaczynała, zastanawiała się od tego, ok, chcę programować, chcę spróbować sił jakby w IT, ale od czego zacząć? Od jakiej technologii w ogóle w jaką technologię powinienem zainwestować swój czas? I wiadomo, że to nauka nowego języka programowania, czy w ogóle pierwszego języka programowania, to jest jakby duży wysiłek czasowy. Co więcej, zawsze, jak ja przynajmniej zaczynałem tą przygodę, to czytałem wiele artykułów o tym, jaka technologia będzie potrzebna w przyszłości, jaki framework będzie gwarantował stabilną pracę, będzie używany za ileś tam lat. Często właśnie bardzo się tym jakby przejmowałem. No jaka była moja historia? Ja zacząłem dosyć wcześnie przygodę z informatyką, bo już w liceum byłem totalnie zafascynowany programowaniem. No i stwierdziłem, że w sumie to jak już trochę coś tam zacząłem programować, to czemu nie znaleźć sobie pracy na wakacje właśnie związanej z programowaniem. I to było już jakiś czas temu, jakiś 2005 rok i już wtedy wszyscy mówili, że programistów brakuje, że to generalnie, że jest mnóstwo tej pracy i było mnóstwo ogłoszeń o pracę dla programistów, no ale szybko się okazało, że pomimo, że wydawało mi się, że coś umiałem i coś się nauczyłem, to w ogóle nie zaaplikuję na żadne prawie ogłoszenie, ponieważ wszędzie jest wymagany dyplom uczelni wyższej albo chociaż rozpoczęte studia. No ale okazało się, że znalazłem gdzieś tam na forach jedno ogłoszenie, gdzie ktoś nie wspomniał o tym wymogu. No i jakby spróbowałem tam zaaplikować. No i co się okazało, że dostałem odpowiedź. Jakby byłem bardzo temu zdziwiony, bardzo podekscytowany też. No i zacząłem to czytać. No i kolejny cios, bo się okazało, że dostałem odpowiedź, która była tak naprawdę zadaniem rekrutacyjnym. I chciano, żebym zaprogramował jakąś stronę internetową wtedy w technologii, której w ogóle nie umiałem, bo to był ASP.NET. No i też znowu byłem taki mega zrezygnowany, no bo kurczę, jedyna szansa, którą miałem, a pewnie nie podoba. Ale spróbowałem kupić książkę właśnie do tego ASP.NET-a, siedziałem po godzinach. No i się okazało, że coś tam wysłałem. No jak się pewnie domyślacie, dostałem tą pracę i w ogóle spędziłem w tej firmie ponad 1,5 roku i to była z punktu widzenia jakby czasu naprawdę niesamowita okazja i szansa, którą dostałem, żeby tak wcześnie zacząć. Poznałem super ludzi. No jakie takie wnioski wydaje mi się, czy jak teraz jakby widzę wnioski z tej całej przygody? No przede wszystkim to, że te wszystkie rankingi, benchmarki, mądre artykuły o tym, jakie technologie zainwestować swój czas, jakich się uczyć, często mają bardzo mało wspólnego z tym, jaka pierwszą pracę można dostać, jaka w ogóle jest dostępna dla Was, czy dla ludzi, którzy zaczynają. I często filtrując jakby oferty pracy dla stażystów po technologii, w której Ty byś chciał jakby programować, czy w ogóle zacząć swoją karierę, można się pobawić tak naprawdę tego wcześniejszego startu w tą całą zabawę w IT. Co więcej, jakby w trakcie tej mojej pierwszej pracy ja szybko jakby poznałem tam zupełnie inne technologie niż nawet ten ASP.NET,
Co więcej, technologie, w których ja programowałem w tej pierwszej pracy, podejrzewam, że większość z Was może nawet nie kojarzyć albo już zapomniała. Chociaż wtedy to wydawało się jakby zupełnym topem i przyszłością internetu. My wtedy akurat robiliśmy rzeczy w Adobe Flex. Nie wiem, czy ktoś kojarzy taką technologię? Adobe Flash? Tak. To wtedy wszystkim się wydawało, że wszystkie aplikacje w internecie to będzie właśnie to. Reszta aplikacji webowych po prostu się nie umywała, nie oferowała zupełnie takiej jakości i takich wodotrysków. Teraz mało kto już pamięta. I o co mi chodzi, to że ta pierwsza technologia, która się zaczyna, to często tak naprawdę to jest początek, żeby poznać następną. Jeżeli już na coś zwracać uwagę przy wyborze pierwszej pracy, to przede wszystkim na rzeczy niezwiązane z technologią samą. W pierwszej pracy to, co było dla mnie bardzo ważne, to, że przede wszystkim poznałem ludzi, którzy byli informatykami. Zobaczyłem, jak oni w ogóle się zachowują, jak rozmawiają ze sobą, jakich narzędzi używają, w ogóle na czym polega cały proces wytwarzania oprogramowania, a nie same technologie. I wydaje mi się, że pod tym kątem każdemu bym radził, żeby na to zwracać uwagę przy pierwszej pracy w IT. Kolejną rzeczą, którą często omawiam z wieloma praktykantami u nas w firmie, którzy na przykład już są na studiach inżynierskich i zastanawiają się, czy na przykład pójść na studia magisterskie, albo z osobami, które na przykład weszły w ten zawód w ogóle bez studiów i zastanawiają się, czy im potrzebne są jakieś kwalifikacje, jakieś kursy, czy opłaca się w ogóle studiować. Czy studia coś dają? Czy bez studiów jestem informatykiem, czy nie? Czy już jeżeli iść w ogóle na studia, to jak wybrać w ogóle program studiów, który będzie odpowiadał temu, co potem będę robił w przyszłości, prawda? Takie pytania często słyszę i sam sobie też zadawałem. Ja akurat, jak szedłem na studia, to dla mnie to było, nie myślałem wtedy o tym za dużo, ale już na 4. czy 5. roku pamiętam, że po prostu było mi mega ciężko ze studiami. Wtedy byłem przekonany, że jak ktoś mnie kiedyś zapyta, czy opłaca się iść na studiach, to po prostu rzucę się z niego z pięściami i generalnie pokażę mu siłą, że to tyle złych emocji mnie kosztowały te studia. Sytuacja była taka, że siedziałem w sumie, spędzałem bardzo dużo czasu na niby ciekawych przedmiotach, bo to były jakieś geometrie obliczeniowe, jakieś multimedia, ale przedmiot wiedziałem już wtedy, że zupełnie nie będę się tym zajmował w swoim profesjonalnym życiu. Interesowało mnie zupełnie co innego. Co więcej, zabijały mnie dojazdy, zbieranie podpisów. Ktoś jeszcze pamięta takie papierowe indeksy, które się miało? Chodziło się, tam stało się na przykład godzinę pod... Są jeszcze takie pamiątki. Słyszałem, że już teraz są elektroniczne w większości. Natomiast ja pamiętam, że zamiast właśnie pracować, na czym mi zależało, właśnie siedziałem, czekając na profesora, żeby się pojawił, żebym mógł zdobyć te wszystkie podpisy i pieczątki, które nazywaliśmy Pokemonami. I generalnie miałem takie poczucie właśnie, że dużego straconego czasu w tym wszystkim. Ale jakoś to skończyłem i dopiero po paru latach tak naprawdę zadziały się dwie takie ciekawe rzeczy. Po pierwsze to zacząłem pracować w projektach, gdzie miałem dużo ludzi nie tylko z Polski i w ogóle z naszego rejonu, ale też z całego świata. I nagle się okazało, że takie standardowe umiejętności, standardowa wiedza, którą ja uważałem za taki kanon, który każdy potrafi umieć, nagle się okazało, że to wcale nie jest takie oczywiste. I ta szeroka wiedza, którą te studia dawały, której tak naprawdę nie myślałem za bardzo, czy jest potrzebna, czy nie, ona się okazała bardzo ceniona. I mam wrażenie, że jest taki trochę stereotyp w IT, że to specjaliści w jakiejś danej konkretnej dziedzinie są najbardziej opłacani, to jest najbardziej lukratywna praca, kiedy tak naprawdę ci generaliści, czyli ludzie, którzy mają bardzo szeroki zasób wiedzy na temat w ogóle informatyki, programowania, wszystkich systemów operacyjnych sieci, to oni są też bardzo, bardzo cenieni i tacy ludzie są bardzo potrzebni, pomimo że ciężko jest może znaleźć ogłoszenie
o pracę dla generalisty. Druga taka rzecz, która dopiero po latach gdzieś wyszła i jakby uświadomiła mi, że to może nie był czas stracony na tych studiach, to było kiedy właśnie kiedy już zaczynaliśmy przygodę z AppliScale, mieliśmy projekty i mieliśmy wyzwanie takie, żeby nie tylko napisać jakiś software własnymi rękami, ale też znaleźć ludzi, którzy by nam w tym po prostu pomogli. Nagle się okazało, że jakby mam dostęp do ogromnej ilości specjalistów, których znam osobiście, którzy wiem, co robią, wiem, jak pracują, którzy jeszcze przez te lata rozwinęli naprawdę niesamowite kariery i którzy chcą w ogóle ze mną porozmawiać i którzy mogą mnie jakby wesprzeć w tych wszystkich przedsięwzięciach. I wtedy naprawdę doceniłem wartość tego networku, który się zdobywa właśnie na przykład na studiach. No i teraz tak, czy ja rzeczywiście staram się tutaj powiedzieć, że studia to jest to, co każdy w branży IT musi zaliczyć, że to jest taki super rzecz? No właśnie nie. Wydaje mi się, że te studia są naprawdę fajną opcją, żeby zdobyć, albo możliwością, bo to nie jest jakby gwarantowane, żeby zdobyć szeroką wiedzę i dostęp do tego networka, ale tak naprawdę te rzeczy można zdobyć w zupełnie inny sposób. Teraz żyjemy w takich czasach, gdzie mnogość kursów, wszelkiego rodzaju studiów niestacjonarnych, zdalnych, różnego rodzaju Coursera, meetupów jest tak duża, że nie trzeba jakby iść konkretnie na studia, żeby zdobyć taką szeroką wiedzę. I tak samo z networkiem. Tak jak tutaj Kamil mówił, projekty open source, meetupy, to są świetne jakby miejsca, żeby zdobyć ten network. Niekoniecznie musi być to studia. Natomiast studia też mogą pełnić taką funkcję bez dwóch zdań. Kolejny taki dylemat, który ja osobiście miałem i który mnie przez pewien czas bardzo jakby zżerał, to jak już zaliczyłem parę projektów, parę firm, to zacząłem się jakby zastanawiać to docelowo, gdzie lepiej być. Czy być lepiej w firmie produktowej, czy w firmie konsultingowej, kontraktorskiej. I takie częste stereotypy, które jakby ja miałem w głowie i też z którymi się często spotykam podczas rozmów, szczególnie z takimi programistami, którzy właśnie są na początku tej kariery, to na przykład stereotyp, że firma produktowa pozwala być jakby bliżej tego produktu, który zarabia jakby pieniądze, więc siłą rzeczy, jeżeli ja będę się starał rozwijać ten produkt, to gdzieś tam być może albo z jakąś większą, mniejszą pewnością ja też gdzieś podłączę się albo dostanę jakiś bonus, czy zostanie mi to wynagrodzone, czy podłączę się do tego złotego strumienia pieniędzy, które ten produkt generuje w taki sposób mega skalowalny. Kolejnym takim mitem, czy takim stereotypem jest to, że jeżeli ja pracuję jako kontraktor, to znaczy, że wykonuję gorszą pracę, czy mniej interesującą niż ten pracownik w firmie produktowej. No bo siłą rzeczy jakby zawsze jest jakiś produkt, dla którego pracujemy, więc być może jakby warto jest być bliżej tego produktu, żeby mieć ciekawszą pracę, skoro przecież, albo inaczej, skoro pracownicy w firmie produktowej nie chcą czegoś robić, no to pewnie właśnie ta praca idzie do kontraktorów. Kolejnym takim też mitem czy stereotypem, który spotkałem, jest to, że kontraktorzy mają po prostu gorszy jakby dostęp do wszystkiego, że nie mogą jakby mieć pełnej jakby wiedzy, czy nie są w stanie na przykład wykonywać pewnych rzeczy na produkcji, bo to jest tylko zarezerwowane dla uprzywilejowanych jakby pracowników w firmie produktowej. No i jaka tutaj jest jakby taka moja historia z tym związana? Otóż byłem konsultantem, kontraktorem, można to różnie jakby nazwać, w naprawdę super projekcie. Pracowaliśmy dla amerykańskiej korporacji technologicznej, rozwijaliśmy niesamowity system, który codziennie zarabiał setki tysięcy dolarów dla tej firmy, w ogóle wielka skala, mnóstwo jakby feature'ów do zaimplementowania, świetny zespół, zero właśnie barier, jeśli chodzi o dostęp do produkcji, do jakby informacji, do spotkań produktowych. No naprawdę czułem się rewelacyjnie, bardzo dużo się uczyłem, była świetna atmosfera. W ogóle nie zwracałem na początku uwagi, czy nie było żadnego poczucia, czy jestem kontraktorem, czy pracownikiem.
No ale jakby z czasem zacząłem zauważać pewne rzeczy, nie? Jak to jest. No i tak przypatrzyłem się z boku, że ci pracownicy, jakby, którzy są zatrudnieni jakby bezpośrednio w tej firmie, która jest właścicielem produktu, to oni są często zapraszani na jakieś spotkania, na które ja nie jestem zapraszany. Niby one nie dotyczyły pracy, no ale jakoś czułem się taki wykluczony. Widziałem, jak dostają jakieś fajne gadżety, czy jakieś dodatkowe kupony. Oczywiście mnie to nie dotyczyło, no bo właśnie byłem kontraktorem. No i jeszcze pod koniec roku jakby wszyscy byli bardzo podekscytowani, no bo ten produkt zarabiał kupę pieniędzy, więc wszyscy liczyli na bonusy końcoworoczne, które były przecież właśnie skorelowane z tym, ile ten produkt w tej firmie zarabia. No i to jakby tak wtedy właśnie mnie utwierdziło w tych pewnych stereotypach, że tutaj jestem jakimś obywatelem drugiej kategorii. No ale co się okazało, że przyszedł ten koniec roku, no i tak, produkt zarobił kupę pieniędzy i zrobiliśmy super robotę, ale te bonusy były uzależnione od całego wyniku firmy i innych produktów, a te inne produkty sobie poradziły bardzo kiepsko. Więc z tego bonusa pozostało praktycznie nic dla tych moich kolegów. Co więcej, okazało się, że firma połączyła się z inną firmą i ten nasz produkt, z którego byliśmy tacy jakby super dumni, nie był już jakby tak potrzebny. Więc więc okazało się, że w ciągu paru miesięcy ten super nasz produkt, z którym się tak zżyliśmy i związaliśmy, poszedł po prostu do kosza. No i co więcej, jak ja sobie zrobiłem swoje własne podsumowanie tego, co ja robiłem przez ten cały okres bycia w tym projekcie, przez ten cały rok, to nieskromnie jakby zauważyłem, że udało mi się jakby zrobić więcej tych wszystkich feature'ów, historyjek. Jak zacząłem o tym dłużej myśleć, to się okazało, że to nie jest tak, że byłem jakiś niesamowicie lepszy niż reszta jakby pracowników zatrudnionych bezpośrednio w tej firmie, ale tak naprawdę nie miałem aż tylu dodatkowych obowiązków związanych z misją firmy, z bardzo skomplikowanym procesem rekrutacyjnym, z wolontariatami, ze współpracą z uniwersytetem, z dniami dziecka, które wyłączały całą firmę i całe biuro jakby z pracy. Ja tego nie musiałem robić, mogłem się skupić na tym, co mnie najbardziej interesowało, czyli na pracy technicznej. I nagle wtedy jakby uświadomiłem sobie, że to wcale nie jest takie jakby proste. I czy ja tutaj chcę powiedzieć, że praca w firmie konsultingowej jest w takim razie lepsza niż produktowej? No właśnie nie. Wydaje mi się, że to, co wtedy sobie uświadomiłem, to, że patrzenie przez te stereotypy i takie proste kategorie zupełnie nie ma sensu. Jest tyle rzeczy, które się składa na to, jak się pracuje w danej firmie, jak ta firma wynagradza, jak de facto podchodzi do pracowników, że patrzenie przez te dwie kategorie jest po prostu wręcz szkodliwe. Co więcej, jakby to, co ja też sobie wtedy uświadomiłem, to, że jeśli chodzi o pracę programisty, to czy jest się w firmie produktowej czy kontraktorskiej, to chodzi o to samo. Jesteśmy zatrudnieni po to, żeby pisać jakby oprogramowanie i dostajemy za to pieniądze. I jeżeli nie zaryzykujemy dużo swojego własnego kapitału czy swojego czasu, dołączając do jakiegoś startupu, to nie mamy co się łudzić, że będziemy jakby od razu podłączeni do jakiegoś wielkiego strumienia pieniędzy, które generuje jakby ten produkt. Po prostu tak działa ekonomia. I tak samo jeśli chodzi o jakby tutaj firmy produktowe i kontraktorskie, czy outsourcingowe, konsultingowe, jak tutaj można to nazwać, to te różnice są znacznie bardziej subtelne jakby i tak naprawdę często są bardzo jakby pomijalne, jeśli jakby patrzymy na to z punktu widzenia jakby technologii, atmosfery w zespole, także w ogóle bym się tym jakby nie sugerował, jeśli chodzi o wybór firmy. Ostatnim tutaj takim dylematem, taką historią, którą chciałem jakby powiedzieć, to wiąże się z pytaniem, ile warto się angażować w pracę programisty. To jest taki, wydaje mi się, najciekawszy dla mnie osobiście dylemat. Teraz, szczególnie jak o tym myślę, ponieważ my jako programiści, przynajmniej ja się jakby nie spotkałem z tym, żeby ktoś jakby mi powiedział,
ile to jest wystarczająco angażować się w projekt, albo ile to jest wystarczająco uczyć się jakby nowych technologii, czy poszerzać swoją wiedzę. Jak popatrzymy na jakieś inne zawody, typu, nie wiem, powiedzmy lekarz czy inżynier, to tam jakby ta ścieżka kariery jest bardzo, powiedzmy, ustandaryzowana. 5 lat, prawda, specjalizacji, trzeba zdać egzamin taki i taki, wykonać tyle i tyle jakby zabiegów, powiedzmy taki ginekolog ma, tyle i tyle godzin spędzić w poradni i powiedzmy jest certyfikowany i może robić pewien określoną jakby liczbę zabiegów czy typ zabiegów. Natomiast w naszym branży nie ma czegoś takiego i to, co często ja się sam jakby zastanawiałem i to też co rozmawiam jakby z wieloma jakby programistami, to gdzie jest ta jakby granica pomiędzy tym, że ja spędzam jakby każdy wieczór jakby ucząc się nowych technologii albo starając się jakby, żeby mój kod był na wyższym poziomie, a gdzie tak naprawdę powinienem trochę odpuścić. I historia, którą chcę tutaj przytoczyć, wydarzyła się już jakby jak mieliśmy AppliScale i mieliśmy jeden z pierwszych projektów i trafiliśmy na naprawdę super projekt. Byliśmy z niego bardzo zadowoleni, ponieważ był tam wysoki poziom techniczny. Naszym zadaniem w ogóle było wyskalowanie, jakby przeniesienie takiego produktu w chmurę AWS-a, zautomatyzowanie deploymentu, wprowadzanie metryk, zoptymalizowanie całego jakby procesu monitoringu, wprowadzanie polityk dotyczących radzenia sobie jakby z błędami, wprowadzanie jakby bardzo ciekawych feature'ów, które nam się podobały. Mieliśmy klienta, który był bardzo dla nas wyrozumiały, bardzo nam ufał, mało jakby tutaj jakby nas kontrolował. No i jakby praca naprawdę szła super i atmosfera w zespole była taka, że jakby pchamy rzeczy do przodu, dostarczamy coraz jakby lepsze rzeczy, podnosimy jakby pokrycie kodu testami, wprowadzamy jeszcze więcej metryk, jeszcze fajniejsze, prawda, metody i optymalizację naszego procesu. Czuliśmy się, że naprawdę robimy jakby super robotę. No i jak się zbliżał koniec roku, no to wszyscy jakby tylko czekali na to, żebyśmy no to wszystko oczywiście też było jakby ta atmosfera w zespole jakby tym bardziej jakby motywowała wszystkich, żeby jakby cisnąć na 120% możliwości, czyli 8 godzin i jeszcze zostać, żeby dopieścić to tak, żeby było super. No i na koniec roku dostarczyliśmy wcześniej więcej niż to, co było jakby potrzeba. Byliśmy z siebie bardzo zadowoleni. Oczekiwaliśmy, że tutaj rozmowy negocjacyjne, jeśli chodzi o przedłużenie tego projektu, będą bardzo łatwe, że dostaniemy coś mocniejszego, jakby ciekawszego, ambitniejszego i w ogóle wszystko będzie super i wielki sukces. No a co się okazało? No, okazało się, że jakby klient oczywiście był zadowolony, bo wykonaliśmy to wszystko, ale tak naprawdę po wewnętrznej ewaluacji doszedł do tego, że w sumie to dał nam po prostu za łatwe zadania do zrealizowania. Bo taki był wniosek z tego, że skończyliśmy przed czasem. Co więcej, okazało się, że nie ma już jakby takich ambitnych zadań, więc poprosił nas, żeby część chłopaków przeszła do mniej ambitnego jakby projektu, który zupełnie nam się nie podobał. A w ogóle stwierdzili, że skoro ten projekt jest mniej ambitny, to w sumie chcieliby też ponegocjować, że może jakieś zamiany byśmy zrobili w teamie, bo już nie potrzeba aż tak mocnych jakby programistów. No i my byliśmy w szoku, bo my się spodziewaliśmy, że no jak to się dzieje, że my tyle jakby poświęciliśmy czasu, zrobiliśmy jeszcze więcej pracy, w ogóle zoptymalizowaliśmy tą architekturę i nie zostaliśmy w ogóle w żaden sposób docenieni za to. No i pierwszym takim wnioskiem, który gdzieś tam do nas przyszedł, to po pierwsze jakby nie wszystko zależy od nas. Jakby ta praca nasza, jakby nie wiadomo jak intensywna i nie wiadomo jak wyżyłowany ten kod byłby, to i tak on może nie mieć przełożenia na sukces komercyjny tego produktu. Jesteśmy tylko jednym z elementów, który się składa na sukces takiego przedsięwzięcia informatycznego i z tym się po prostu trzeba liczyć. Druga jest taka rzecz, że zorientowaliśmy się, że my nie umieliśmy pokazać, jakie są korzyści z tych wszystkich optymalizacji. Po prostu byliśmy tak skupieni na jakby wprowadzaniu ich, że zabrakło jakby komunikacji do tych product managerów
o tym, co my w ogóle robimy, jakie oni, żeby oni w ogóle mogli zareklamować tę naszą pracę. Co więcej, okazało się, że nic dziwnego, że oni gdzieś tam potem stwierdzili, że popełnili błędy w tym, jakie zadania nam jakby zlecili, no bo my się jakby z nimi nie kontaktowaliśmy za bardzo i robiliśmy to, co my uważaliśmy za potrzebne, a nie to, co rzeczywiście oni potrzebowali w tym momencie. A to tak naprawdę oni kontrolują budżety. Więc to była taka bardzo, bardzo ciekawa tutaj nauczka. I jeszcze taki kolejny wniosek, który też zawsze mi po tym przyświeca, to, że jakby doświadczony programista to nie jest programista, który dostarcza zawsze wcześniej, czy dostarcza więcej niż jakby obiecał. To jest programista, który dostarcza na czas. Jest w stanie zawsze wyestymować sobie task tak, żeby mieć ten bufor jeszcze bezpieczeństwa, który zwykle służy mu po to, żeby właśnie nie wypalić się, żeby zadbać o swój samorozwój, żeby zadbać o innych kolegów, żeby właśnie ogarnąć tę komunikację, żeby po prostu rozejrzeć się dookoła, co się w ogóle dzieje u innych zespołów. I wcale nie ma jakby korzyści z tego, żeby być jakby szybszym, żeby dostarczyć coś wcześniej, ponieważ właśnie jesteśmy tym jednym jakby trybikiem w całej tej organizacji. Rzadko kiedy nasza praca ma aż takie przełożenie. Zwykle i tak to, co jakby dostarczymy wcześniej, jest jakąś zależnością jakiegoś innego zespołu, który być może nie będzie w stanie skorzystać z tego, co zrobiliśmy wcześniej. Tak, i dotarliśmy do końca. Także to są takie 4 historie i dylematy, które miałem. Mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe i dziękuję.